Zapraszam na film mabikom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam serwetkę numer 14. Serwetka ta składa się z 13 rzędów i w moim wykonaniu ma 35 cm. Wzór na serwetkę podzielę na dwie części. W pierwszej części znajdą się rządki od 1 do 8, natomiast w części drugiej od 9 do końca, czyli do 13. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Do wykonania serwetki użyję szydełka 1,5 oraz kordonka firmy Polskie Nici. To jest bawełna 30×6 w kolorze czerwonym. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczynamy od pętelki i 10 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Rządek pierwszy zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty, następnie słupek podwójnie nawinięty w kółeczko, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte w kółeczko, i 2 oczka łańcuszka. To będzie motyw w rzędzie pierwszym. Wykonujemy 2 słupki podwójnie nawinięte w kółeczku i 2 oczka łańcuszka. I takich dwójek słupków podwójnie nawiniętych powinniśmy otrzymać w tym okrążeniu 8. Ostatnie 2 oczka łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym, w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Rządek pierwszy mamy gotowy. Rządek drugi zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego w następnym oczku. Oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte nad tymi 2 słupkami podwójnie nawiniętymi, 5 oczek łańcuszka. I tak będzie wyglądał motyw w rzędzie drugim. Nad każdą dwójką słupków podwójnie nawiniętych wykonujemy po słupku podwójnie nawiniętym, a pomiędzy nimi 5 oczek łańcuszka. 2 słupki podwójnie nawinięte nad 2 słupkami podwójnie nawiniętymi z poprzedniego rzędu, 5 oczek łańcuszka. Tak powtarzamy dookoła. Ostatnie 5 oczek łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. I mamy gotowy rządek numer 2. Rządek trzeci zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego
nad tym drugim słupkiem podwójnie nawiniętym. Następnie 7 oczek łańcuszka, nad słupkami po słupku podwójnie nawiniętym, i pomiędzy 7 oczek łańcuszka. Motyw w rzędzie trzecim wygląda następująco, czyli nad każdym słupkiem podwójnie nawiniętym mamy słupek podwójnie nawinięty, czyli tutaj mamy 2 słupki podwójnie nawinięte obok siebie, a pomiędzy nimi 7 oczek łańcuszka. Ostatnie 7 oczek łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. I tak prezentuje się rządek numer 3. Rządek czwarty zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego w następne oczko. Pięć słupków podwójnie nawiniętych nad łukiem, dwa oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem jeszcze 5 słupków podwójnie nawiniętych. Tak będzie wyglądał motyw w rzędzie czwartym. Nad 2 słupkami z poprzedniego rzędu wykonujemy po słupku podwójnie nawiniętym. Tu tak naprawdę w większości tej serwetki mamy słupki podwójnie nawinięte. Nad łukiem 5 słupków podwójnie nawiniętych. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze 5 słupków podwójnie nawiniętych pod ten sam łuk. I mamy drugi raz wykonany motyw, powtarzamy go dookoła rzędu. Czyli nad 2 słupków podwójnie nawiniętych mamy 2 słupki podwójnie nawinięte, a nad łukiem 5 słupków podwójnie nawiniętych, 2 oczka łańcuszka i 5 słupków podwójnie nawiniętych. Mamy 5 słupków podwójnie nawiniętych nad ostatnim łukiem. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. I rządek czwarty mamy gotowy. Rządek piąty zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego w następnym słupku podwójnie nawiniętym. Czyli tak jak poprzednio mamy najpierw 2 słupki podwójnie nawinięte,
5 oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte, wbite nad tym łukiem z 2 oczek. Pięć oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte nad 2 słupkami podwójnie nawiniętymi tutaj, tymi na środku, czyli tutaj mieliśmy 5 nad łukiem, czyli nad 6 i nad 7. Pięć oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte nad łukiem, i 5 oczek łańcuszka. Tak będzie wyglądał motyw w rzędzie 5. Zaczynamy od 2 słupków podwójnie nawiniętych, tutaj wbitych nad 6 i nad 7 słupkiem podwójnie nawiniętym. Pięć oczek łańcuszka, 2 słupki podwójnie nawinięte nad łukiem z 2 oczek, pięć oczek łańcuszka i tak wygląda motyw w rzędzie 5. Powtarzamy go dookoła rzędu. Ostatnie 5 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Mamy gotowy rządek numer 5. Rządek 6 zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego w następnym oczku. Sześć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad łukiem tutaj, tym pierwszym, i wykonujemy go tutaj blisko tych następnych 2 słupków. Nad 2 słupkami po słupku podwójnie nawiniętym i słupek podwójnie nawinięty nad łukiem. Czyli łącznie tutaj mamy 4 słupki podwójnie nawinięte. 6 oczek łańcuszka i tak będzie wyglądał motyw w rzędzie 6. Zaczynamy od 2 słupków podwójnie nawiniętych nad 2 słupkami podwójnie nawiniętymi. Sześć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad pierwszym łukiem, nad słupkami po słupku podwójnie nawiniętym i jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty nad następnym łukiem. 6 oczek łańcuszka. I powtarzamy ten motyw dookoła rzędu. 6 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Mamy gotowe 6 rzędów. Rządek 7 zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego w następnym oczku.
7 oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad łukiem, tutaj przed tymi 4 słupkami. Nad 4 słupkami po słupku podwójnie nawiniętym i słupek podwójnie nawinięty nad łukiem. Łącznie tutaj mamy 6 słupków podwójnie nawiniętych. 7 oczek łańcuszka i to jest motyw rzędu 7. Zaczynamy od 2 słupków podwójnie nawiniętych nad tymi 2 słupkami podwójnie nawiniętymi. Siedem oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad łukiem, tu tak bliżej tych słupków, co już mamy, nad 4 słupkami po słupku podwójnie nawiniętym, czyli łącznie 4 słupki podwójnie nawinięte tutaj. I słupek podwójnie nawinięty nad łukiem. 7 oczek łańcuszka. Motyw ten powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 7 oczek łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. I tak zakończyliśmy rządek numer 7. Rządek numer 8. Zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty i słupka podwójnie nawiniętego w następne oczko. Pięć oczek łańcuszka. Trzy słupki podwójnie nawinięte nad łukiem, tutaj z lewej strony. I słupek podwójnie nawinięty nad pierwszym słupkiem z tej szóstki. Czyli łącznie tutaj mamy 4 słupki podwójnie nawinięte. Następnie wykonujemy 27 oczek łańcuszka. Przechodzimy nad ostatni słupek z tej szóstki i wykonujemy tutaj słupek podwójnie nawinięty. Tu w ostatni słupek z tej szóstki. I nad łukiem 3 słupki podwójnie nawinięte. Pięć oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w rzędzie 8. Zaczynamy tutaj już robić pętelki. Czyli jeszcze raz pokażę rządek 8. Zaczynamy od 2 słupków podwójnie nawiniętych nad 2 słupkami.
oczek łańcuszka, 3 słupki podwójnie nawinięte nad pierwszym łukiem, i słupek podwójnie nawinięty nad pierwszym z tej szóstki słupków. 27 oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad szóstym słupkiem tutaj. Nad łukiem 3 słupki podwójnie nawinięte, i 5 oczek łańcuszka. Motyw powtarzamy dookoła rzędu. Mamy ostatnie 5 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek podwójnie nawinięty. I rządek 8 prezentuje się następująco. Mamy już tutaj wszystkie łuki przygotowane do wykończenia. Mamy gotowy rządek 8 i na tym zakończymy pierwszą część serwetki. Zapraszam do obejrzenia części drugiej. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.